Witam wszystkich maszkeciorzy na kanale Żart Pan Żur. Dzisiaj zabieram was do Włoch. Włochy to nie no zabytki, moda, włoska motoryzacja, ale oczywiście przepyszna kuchnia. To nie ino niezliczono liczba różnych past, makaronów, pizz, pinzy, wypieków takich jak tu na filmie, ale wspaniałe wędliny i doskonałe wino. W takich miejscach możecie coś zjeść, ale też się coś napić. Ktoś ma ochotę na operolek. Nie wiem, ten ma z 10 litrów chyba. Paru ludzi do kupy i jazda. Macie ochotę na kulinarną wycieczkę po Rzymie? Wsiadajcie w fotel, jadymy! Z ciekawości wam powiem, jak najlepiej i najtaniej poruszać się po Rzymie. Znajdujemy się teraz przed dworcem głównym. Tutaj możecie się kupić bilet całodniowy albo nawet taki na 72 godziny. Bilet możecie też kupić kartą w autobusie, ale tu karta może nie chodzić, także macie ryzyko, że was wyciepną z autobusa. Od skasowania biletu w autobusie zaczyna się długość ważności biletu, no w zależności na ile my go kupili. My mieli taki na 72 godziny, mogliśmy nim jeździć autobusem, metrem i tramwajem. Mnie już tak w brzuchu burczy, że zabieram was na przepyszne śniadanie. Moja pierwsza polecajka to lokal Santi Sebastiano e Valentino. Nie wiem jak go nazwać, bo rano jest to piekarnia, kaj pachnie przecudownie świeżutkim chlebem, świeżutkimi ciastkami, jak w takiej prawdziwej piekarni, a wieczór zamieni się to w lokal, kaj możecie zjeść pizza albo jakieś inne włoskie danie. Przez prawie tygodniowy pobyt w Rzymie codziennie właśnie tu przychodziliśmy na przepyszne śniadania. W samym lokalu panuje taka rodzinna atmosfera. Czujecie się jak gdzieś z tyłu sklepu na jakimś magazynie. Niby siedzi człowiek przy stole jak w lokalu, ale nadal między worami, z mąką, między różnymi półproduktami, z których wydaje się taki zapach. No, cała ta mieszanka tej przytulności tego lokalu, te zapachy sprawia to, że chętnie się tutaj wraca. Teraz z bardziej bliska pokażę wam, jak wyglądało nasze śniadanie. Cappuccino oczywiście musi być. Co rano zamówiłem sobie cieplutko focaccia z cieniutko pokrojoną panczettą, która rozpływała się na języku. Jak wygląda rzymski przysmak maritozzi we środku, pokażę wam zaraz. Zobaczcie, jak wyglądała druga focaccia serwowana w ten dzień. Focaccia przekładano jest przepysznym szpinakiem z plasterkiem wędzonego sera, który się właśnie pod wpływem tego ciepła troszeczkę rozpuścił. Zobaczcie, ona jest chrupko z dołu, z góry, obsypano lekko morską solą. No coś pysznego. No cappuccinko nie muszę wam przedstawiać. Zobaczcie, jakie gęste, no kurde. Czego na pewno musicie spróbować, to typowe do stolicy Włoch, Rzymu, ciastko maritozzi. Niby taka zwykła drożdżówka, ale charakteryzuje się miękkim, słodkim ciastem przygotowanym z oliwy, z oliwek, cukru, orzeszków pini, rodzynek i kandyzowanej skórki pomarańczy. Zobaczcie, jak nadgryziecie takie ciacho, one jest nacięte prawie do końca i nafilowane świeżą, bitą śmietaną. No dla takich łasuchów odjazd. Wspominał na samym początku, do Santi Sebastiano możecie przyjść też wieczorem, zjeść coś na ciepło i napić się do tego przepysznego wina. Z mojej strony polecam. Idziemy dalej. Jeszcze nie będziemy opuszczać dzielnicy, przejdziemy się pora przecznic dalej, kaj nad głową będą zwisać nam cytrusy i pokażę wam, kaj jodłech najlepsza pizza w moim życiu.
Zobaczcie, jest to restauracja Fra Diavolo. Tu musicie najlepiej zrobić rezerwację, jak chcecie wieczorem coś zjeść. Tak wygląda restauracja w środku. W tym lokalu niejno architekt wnętrz popisał się swoją kreatywnością, ale oczywiście tym, co robi w kuchni, tym, co robi te pizze. Tu możecie zjeść pizza na cieście bez glutenu, tu możecie zjeść pizza na cieście czarnym ze spożywczym węglem, pizza na cieście klasycznym, pizza na cieście niskowęglowodanowym. No obłęd. Zobaczcie, to jest czarna pizza z zimnym sosem, z burratą, anchois. Powiem wam, wygląda dziwnie, ale smakowo odjazd. Tutaj jest chleb taki podsuszany z migdałami na pizzy, no czegoś takiego wcześniej nikt nie widział, zobaczcie. Tu prawdziwo napoletana, mimo że w Rzymie. Bardzo polecam ten lokal. Jak chcecie zjeść dobrą pizzę, musicie tu wleć. Jakbyście się kiedyś mieli znaleźć w tym lokalu, pamiętajcie, zamawiacie u kelnerki, płacicie w barze. Nie musicie dodawać napiwku, bo napiwek oni już sami sobie do rachunku doliczają. No ale jak to masz dobre serce i fura pieniędzy, proszę bardzo. Następna wycieczka, idziemy teraz na mały spacer, przejdziemy się po zadaszonym torgu. Mercato Testaccio. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam nazwa tego torgu, ale możecie tu kupić nie no łachy, ale oczywiście popieścić swoje podniebienia. Powiem wam, że obojętnie jest, czy to jest w Polsce, czy za granicą, uwielbiam właśnie takie miejsca. Jest tu kontakt ze zwykłymi ludźmi, z miejscowymi, z tubylcami. Można popatrzeć, co kto kupuje, popróbować, kupić coś w małej ilości. Nie trzeba kupować zaraz całej paczki, tak jak w normalnym sklepie. Oczywiście nawet choćby to było odpłatnie, możecie tu popróbować różnych szynek, salami, serów, no i wzbogacić swoja kolekcja domowa, na przykład o te najlepsze salami. Na straganach nie zabraknie też różnego rodzaju antipasti. No i oczywiście świeżych warzyw i owoców. Nie zabraknie na tym torgu, ostrożnie powiem, gotowców, tak jak tutaj widzicie na filmie, różnego rodzaju lasagne. Włosi przychodzą, kupują taki obiad na woga, biorą se go do domu, albo jedzą tak jak tu widzicie na filmie na miejscu. Do tego lampeczka wina i obiad mamy uratowany. No a jak już tak romantycznie grają, to dobrze by było swoje kupić jakieś kwiatki. Ja kupił bukiet świeżych chili. Teraz taką krótka uwaga z mojej strony. Jakbyście chcieli się tu przyjechać, coś kupić do jedzenia, albo popróbować tak rzeczy jak żegodą, to byćcie tutaj najlepiej koło południa, bo potem możecie pocałować klamka. Przejdziemy trochę tych budek, tych straganów na tym torgu, no i zobaczymy, kaj coś idzie dobrego zjeść. Szukacie kulinarnych doznań, lubicie takie kulinarne wycieczki, to wam powiem, że z tego torgu to wy głodni na pewno nie wyjdziecie. A to polecam ja, taką pieczeń z chrupiącą skórką, w chlebku focaccia, powiem wam, rozpływa się w gębie, odjazd, to musicie spróbować. I powiem wam, że ta pani wcale nie za oszczędnie rozkłada to na tym chlebie. My znaleźli sobie miejsce siedzące, tu wam pokazuję zaraz ceny przy okazji, co ile tu kosztuje.
No myślę, że nie trzeba tu brać kredytu, żeby se pojeść. Karty nie będę wam tłumaczył, bo też nie wiem co jest co, ale możecie sobie to po prostu wciepać na tłumacza. A tak prezentowały się przez nas zamówione dania. Mieliśmy tutaj pasty w różnej postaci. I Josie prawie rozpłakał, jak zobaczył, jak moja sałatka, ale powiem wam, że po pierwszym gryzie nie żałowałem. Czas wybrać się teraz na jakiś deser. Wygooglowałem najlepszą gelateria w mieście i wylądowaliśmy w Giolitti, ale powiem wam, nie mieliśmy aż tak długiego urlopu, żeby aż tak długo stać w kolejce, także tego miejsca nie rekomenduję. Jak wy będziecie, może tam piszcie w komentarzach, jak było, a ja was zapiera za to do innej gelaterii. Za komuny ściany miały uszy, tutaj ściany mają oczy. Zresztą dzisiaj wszystko ma uszy i oczy. Ale jak będziecie widzieli taki mural w Rzymie, na drugiej stronie ulicy znajduje się przepyszna lodziarnia. Lodziarnia Fata Morgana. To rzemieślnicy zajmujący się produkcją lodów, także bez glutenu, także bez jajka, mleka, orzechów czy cukru. Także jak macie tutaj jakieś zdrowotne nieprawidłowości, możecie tutaj przyjść na super smacznego loda. Do mnie osobiście to najlepsze lody, jakie jadłem. Nie przypominam sobie, żeby jadł jeszcze lepsze. Także gorąco polecam. Gelateria Fata Morgana. Korzystając z siedzenia cudzego roweru, mam nadzieję, że siodełko nie jest ciepłe i lody mi się nie rozpuszczą. Pokażę wam, jak wyglądają tutaj dwie kulki. To nie są dwie kulki, to są dwie łopaty, bo kulką nie idzie tego nazwać. Ten lód kosztował 3 euro. Jest cały kubek lodów i do tego jeszcze bito śmietana u góry. Że powiem wam, że ta porcja naprawdę wystarczy. Myślę, że 3 euro to nie są wielkie pieniądze na tak znakomite lody w Rzymie. Znajdujemy się przed restauracją, tuż przed otwarciem. Takimi wabikami właśnie kuszą nas, żeby wleźć do restauracji. Dobrze, że jest jeszcze zamknięte i troszkę potrwa, aż to otworzą. No, bo takiego grzyba to by się zjadło. Nie wiem, kto to godał, czy to był Hans Kloss, że najlepsze kaszczany są na placu Pigalle w Paryżu, ale powiem wam, że te rzymskie też były bardzo dobre. Zabieram was teraz do centrum handlowego, tutaj możecie znaleźć przedstawicieli światowych marek mody. Nasz shopping odbędzie się na 6. piętrze, czyli tamka jest koryto, pizzeria, Sorbillo, założono ponoć już w 1935 roku. Powiem wam, że ta perełka, ta pizzeria odnaleźliśmy całkiem przypadkowo, nie była ona w żadnym przewodniku, nigdzie mnie nie googlowali, byliśmy tu przypadkiem, także jakbyście byli tutaj na zakupach, 6. piętro polecam. Podawają tu pizza napoletana, czyli taką z grubym rantem, jak żeście widzieli, naciskałem palcem, była sprężysta, lekko chrupiąco z zewnątrz, ale soczysto w środku. Powiem wam, że te ciasto to Włosi robić umią. Oczywiście Rzym bez Watykanu do nas nie istnieje. Jak już my są w Rzymie, trzeba odwiedzić też Watykan.
Tak wygląda Bazylika Świętego Piotra od środka. Weszliśmy tu, żeby odwiedzić grób naszego rodaka Jana Pawła II. Polecam też obejrzeć hiszpańskie schody. No i po tak długim spacerze po Rzymie trzeba było pomału coś zjeść, co wy na to? Zabieram was teraz do restauracji, kaj mamy znajomego Polaka, który was nie tylko obsłuży, ale poradzi wam, co macie zjeść w języku polskim. Z tego miejsca polecam Trattoria na Marcello. Wykorzystam szybko sytuację i pokażę wam, jak wyglądają mniej więcej ceny w tym lokalu. Co, kręcisz? Kręcisz? Kręcę cię, żeby cię pokazać. Kogo pytać o dobre jedzenie? Zawsze kręcisz? Nigdy prawdy nie mówisz? Tu pan podał lekko ostry olej, powiedział, ale po ilości tych płatków w środku chili, to nie wiem, czy to będzie takie łagodne. Oliwa z oliwek i parmezan. Rzymski zwyczaj, rzymska skarpeta. Nalać do talerza już pustego trochę oliwy z oliwek i wyczyścić chlebem. A zamówiliśmy spaghetti cacio e pepe, czyli pecorino romano i pieprz czarny. Tutaj carbonara, tego chyba przedstawiać nie trzeba. No i ja zamówiłem spaghetti z owocami morza. Były tu różnego rodzaju muszle, takie wągole, krewetki. Wszystko było bardzo pyszne. O wiem, teraz się śmiejecie. A, posypał se parmezanem. Ja wiem, tego się nie powinno robić, ale mi tak smakuje. A propos smakuje, znam osobiście gościa, co je salami z nutellą. Robimy teraz rzymsko skarpeta, czyli polewamy talerz oliwą z oliwek i powinniśmy wyczyścić do czysta chlebem. No mi już nawet w chleb nie wchodził, to było tak dobre, ale też zarazem syte, także idziemy dalej. Jeszcze nie wiem, co to znaczy salumeria, ale widzę, że jakaś świnka jest tam narysowana, że na pewno warto tam zajść i zobaczyć. No nic, no to włażymy do środka. No już po lewej stronie wygląda to całkiem smacznie i obiecująco. Zobaczcie tu dojrzewające szynki z różnych ras świń. No, nieźle. Zobaczymy, co tu mają dalej. Różnego rodzaju sosy, takie antipasti. Widzicie tutaj mortadela. Różnych rodzajów salami i serów już nawet nie będę wspominał. Polecam ten lokal, możecie tu przyjść, zamówić sobie kanapka z czym chcecie. Robią tu je na miejscu, świeżutkie. Zobaczcie, tu wszystko to jest do jedzenia, jadalne. Możecie sobie tu zamówić też deska wędlin i serów, do tego jakieś dobre winko. No my się skusili na bruschetta z pomidorkiem. I ja się skusił na rzymła ze salami i smarowną wędliną duja, bardzo ostrą, do tego grillowany bakłażan. Teraz to obrócę, zobaczcie, nie żałowali salami, jest tego bardzo dużo, jeżeli chodzi o jedna bułka. Zamiast masła posmarowane jest to serem stracciatella i oczywiście piwko nie może zabraknąć. A teraz taką malutką niespodzianka, no może nie do wszystkich, ale ja na przykład o tym nie wiedział. Wszyscy ci, co mają przynajmniej 7 albo jeszcze mniej z przodu w dacie urodzenia, będą pamiętać ten sklep. Pewex. Ja jest tu Pewex i oczywiście musiałem tam wejść.
Tu se możecie kupić na droga do domu jakieś pyszne sery, salami. Na pewno tutaj wszystko lepiej smakuje niż u nas w tych marketach. No jest to świeższe, no i do tego dużo tańsze. No to chyba na tyle z kulinarnej wycieczki do Rzymu. Chciałbym wam powiedzieć, że wszystkie miejsca, które żech wam pokazał, na pewno wam polecą. Nie dostaję za to pieniędzy, nie dostaję jedzenia za darmo. Po prostu zamawiam tak jak inny klient, ocenią i tam gdzie jest fajnie, po prostu robię z każdego pobytu gdzieś film i podaję wam go dalej. Jak wam się podobało, palec w górę, subskrypcja i do następnego razu.